Kanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 16 dzień lipca 2024 roku. Imieniny obchodzą Dzierżysław i Emegarda. Za oknem mamy 21 stopni Celsjusza, przeważnie słonecznie. Blok BTC 852413, cena KNG 1,75 USDT, cena cash 450 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 210. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Cześć Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak się żegnamy z ryżem? Paryż. Bum, brawo! Czy mi się odbija w okularach? Nie. Gratuluję, Łukasz. Widzę, że to już dobra pasa, bo drugi tydzień z rzędu. Łukasz, co się wydarzyło ostatnio? Wydarzyło się strasznie dużo i wszystko na zielono, wszystko na zielono, wszystko na zielono. Tak. Czy to jeden strzał mógł to spowodować? Jestem bardzo, bardzo ciekawy, czy wygrał ktoś nasz konkurs dla analityków, bo to by było naprawdę coś, wielkie osiągnięcie. No ale faktycznie na rynku dzieje się dużo, widzimy mocne odreagowanie. Niektórzy analitycy łączą to oczywiście z wydarzeniami sobotnimi, inni łączą to z tym, że dodatkowo skończyły się pieniądze Niemcom i już nie sprzedają bitcoina, jeszcze inni dobrymi informacjami z SEC-u odnośnie ETF-ów eterowych. Tak. No i generalnie każdy próbuje znaleźć jakieś uzasadnienie tego, że mamy takie dynamiczne wzrosty. Prawda jest taka, że mało kto spodziewał się tak dynamicznego wzrostu, bo pamiętajmy, że to jest prawie że pionowa kreska. Jak tak porównywałem, to spadki były wolniejsze niż te wzrosty, więc całkiem zielono zrobiło się na rynku. Mamy oczywiście przebite te średnie kroczące, krótkoterminowe. Była próba przejścia do 65 000, to by na pewno dodało jeszcze jakiegoś takiego momentu. Nieudana, w tej chwili zatrzymaliśmy się w okolicach 63,5 tysiąca dolarów, no i jak zwykle jeden rabin powie tak, drugi powie nie. Mamy analityków, którzy mówią, że będziemy mieli teraz krótki okres konsolidacji i ponowne spadki, a inni mówią raczej o tym, że spodziewane są dynamiczne wzrosty. Faktem jest, że coraz więcej takich analityków, którzy do tej pory się nie wypowiadali na temat prognoz w czasie tej hossy, to zaczyna coraz śmielej mówić o swoich prognozach. Pojawiają się kwoty 300-400 tysięcy dolarów, więc całkiem nieźle za jednego bitcoina w czasie tej hossy. No ale wracając do samej analizy, jeżeli faktycznie przedłuży się ten okres konsolidacji, będziemy mieli utrzymanie się ceny w granicach 63 tysięcy dolarów, to faktycznie wielu analityków mówi o tym, że będzie to dobry sygnał do tego, że będą jeszcze jakieś spadki, jakaś jeszcze jedna korekta. Niemniej, jeżeli jednak będziemy kontynuowali wzrosty, no to możemy powiedzieć, że otwarte są szczyty, otwarte są ATH i jak wielu mówi, przełamana zła wakacyjna passa, że w wakacje nie może być ATH, a tutaj może się okazać, że w lipcu zobaczymy kolejne szczyty. No, oby tak było. W ogóle dużo będzie się działo pod koniec tego roku, ale o tym będziemy rozmawiali. Dwie kryptowaluty według mnie, albo nawet trzy, wyprzedziły ten ruch.
I mówię to po prostu na podstawie codziennego patrzenia w wykresy. Na telefonie mam dużo wykresów. Oto uważam, że cały ruch był wyprzedzony przez Cardano i przez XRP. Na pewno. Zanim cokolwiek zaczęło się dziać na Bitcoinie takiego stanowczego, to tam już ten ruch był widoczny. To jak ktoś się nawet pyta w komentarzach w tej chwili, kiedy XRP na Kandze, no bo tam, no właśnie, tam również coś się dzieje w tej chwili. Nie wiem, czy masz jakąś wiedzę. Ja przyznaję, że nie mam, nie zdążyłem tego sprawdzić. Może wy wiecie, czy jakieś kolejne w najbliższym czasie jakieś decyzje sądu mają być wydane. I to, co mnie zaskoczyło, wtedy, kiedy krew się lała na rynku, chyba mówiłem o tym na poprzednim kwadransie, nie jestem pewny, czy mówiłem, no to w przeciwfazie działał Tron. I to mnie zaskoczyło. To znaczy Tron, który w poprzednich tygodniach właściwie zawodził. Ci, którzy postawili na Trona, ja skupuję teraz Trona od jakiegoś czasu, taki jeden gościu mnie przekonał do tego, żeby to robić w modelu DCA, no to okazało się, że wtedy, kiedy prawie wszystko paliło się na czerwono, to Tron palił się na zielono. To jest bardzo, bardzo ciekawe, co takiego tam się dzieje. No, nie mam żadnej jakiejś dodatkowej wiedzy, natomiast faktycznie było kilka walut, które wyprzedziły ten wzrost. Na pewno możemy powiedzieć, że to, co wydarzyło się w weekend, czyli próba zamachu na byłego prezydenta. Wyraziłeś opinię w tym momencie. Czemu? Bo dobra, no mów dalej. Nie, mów dalej. Była próba, jasna. To była. Zgadza się. To była próba. Znaczy, to był zamach nieudany. Nie próba, tylko nieudany zamach na byłego prezydenta, aktualnego prawdopodobnie już kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wpłynęła na cenę. I tutaj to może pokazywać, że po pierwsze, myślę, że jeszcze porozmawiamy w ogóle o tym, bo tam jest kilka ciekawych wątków z tym związanych, ale to, że szanse Trumpa wzrosły w tej chwili praktycznie dramatycznie, już ciężko jest mówić o tym, że walka jest równa, wyrównana i że będziemy mieli jakieś wybory takie niepewne, to w tej chwili wszystko wskazuje na to, że Trump idzie po pewne zwycięstwo. Mówi się nawet o tym, że to będzie historyczne zwycięstwo. No i to też pokazuje nastawienie inwestorów do rynku krypto, że jeżeli Trump będzie prezydentem, to będziemy mieli lepsze regulacje i lepszą, to jest dobrze dla rynku krypto, albo też, i to jest zdanie, które wyraził Larry Fink, czy stosując jego opinię na temat Bitcoina na przykład, bo miał bardzo ciekawy wywiad w jednej z amerykańskich telewizji, czy był gościem jednego programu i tam powiedział kilka ciekawych rzeczy na temat krypto. Na przykład powiedział, że przyznaje się, że się myliłem, ale powiedział, że Bitcoin może być hedżem na nasz optymizm. Czyli możemy zabezpieczać się, mówił o swoim optymizmie, nie naszym tutaj, tylko mówi, z jednej strony on uważa, że gospodarka i ten aktualny świat finansów dobrze się rozwija, ale dzięki Bitcoinowi może zabezpieczyć się przed tym, że jednak coś może pójść nie tak. I tutaj można powiedzieć, czyli w czasach niepokoju, w czasach niepewności Bitcoin jest dobrym zabezpieczeniem, no i można popatrzeć na to w ten sposób, że ludzie trochę się przestraszyli i poczuli się niepewnie, nie wiadomo co się będzie działo, nie wiadomo co będzie teraz ze strony demokratów, nie wiadomo co będzie z Joe Bidenem, nie wiadomo w ogóle czy ktoś nie wykona jeszcze jakichś innych głupich rzeczy, no i ludzie poczuli się niepewnie i uciekli, czy uciekają wciąż do Bitcoina. To jest bardzo ciekawe, bo też się zastanawiałem nad tym, w jakim stopniu ten strzał, w ogóle widziałem zdjęcie, jak stoi Trump i zbliża się do niego nabój. To jest zdjęcie 1 na milion. No ja widziałem, że minął go już. Znaczy, że wchodzi, że po prostu jest Trump, jest nabój, taki wydłużony, no bo wiadomo, że migawka trochę tam działa, ale zrobię teraz dygresję. Kojarzysz takie zjawisko jak przemrożenie wody z fizyki? Przemrożenie. Tak, chodzi o to, że ciekła, a potem nagle się zamienia w warunkach laboratoryjnych możemy doprowadzić wodę do minus tam, nie wiem, chyba 40 stopni Celsjusza i ona nie zamarznie.
wymagane są warunki laboratoryjne, to znaczy ta woda musi być w totalnym bezruchu. No bo wiadomo rzeczą, że jest to, żeby cząsteczki wody muszą się jakoś tam bardziej łączyć, żeby zamieniały się w lód, więc cały czas się rusza i wtedy się zamienia, ale jeżeli przemrozimy wodę, ona jest, jeszcze raz to powtórzę, w totalnym bezruchu, to może dojść do naprawdę bardzo niskich temperatur i wystarczy, że rzucisz mały kamyczek, mały miętowy cukiereczek, jak to w filmie Monty Pythona i zamarza momentalnie, w sekundę. Huk jest przez to przepotężny. I kiedy ja myślę o przemrożeniu wody, to myślę o tym, że czasami albo w naszej głowie, albo w gospodarce właściwie wszyscy czekają na ten strzał z Sarajewa, że tak powiem. Teraz nie wiem, czemu mi bierze, ale na ten moment, na ten ostatni katalizator, na ten cukiereczek właśnie i zaczyna coś się dziać. I myślę sobie, że ten strzał w stronę Trumpa był właśnie czymś takim, no bo od razu, jak się patrzyło wtedy na wykresy, no to rozpoczęło się szaleństwo. Szaleństwo, które faktycznie oparte jest chyba o to, co powiedziałeś, czyli przewidujemy teraz, że Trump będzie prokryptowalutowy. No ale właśnie, chciałem z tobą pogadać o dwóch bardzo doniosłych wydarzeniach, które dzieją się i będą się jeszcze działy w najbliższym czasie. Chodzi mi o FTX i o Mt. Gox. A jeszcze to, co się wydarzyło ostatnio, no, wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują na to, że portfele niemieckie zostały już wyczyszczone. Tak. Więc to był ten taki bardzo niedźwiedzi ładunek. Ciekawe, to raptem zajęło kilkanaście dni, jeżeli dobrze kojarzę to, żeby zepsuć rynek wrócił na swoje tory. No, ale zrobiłem research, zacznijmy od Mt. Goxu, albo od FTX-a. Oto okazuje się, że wtedy, kiedy będą wybory prezydenckie w Stanach, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, FTX zacznie wypłacać kasę. Dokładnie wtedy. Pod koniec, czy tam na początku października, ma być ostateczna decyzja sądu. Jeżeli wierzyciele zaakceptują plan naprawczy, to przez kilka kolejnych miesięcy ma być wypłacana kasa. Ja tylko przypomnę tym, którzy nie kojarzą sprawy, może tacy są, wiemy, że dużo nowych ludzi dochodzi do rynku, więc wyjaśniamy. FTX to jest giełda amerykańska, która upadła w 22 w listopadzie 22 roku. Wielki skandal. Okazało się, że po prostu nie miała środków wystarczających na pokrycie depozytów klientów. Ludzie, można powiedzieć, potracili swoje krypto, bo w tej chwili otrzymają nie wypłaty w krypto, czyli jeżeli miałem tam 5 bitcoinów, to nie dostanę 5 bitcoinów, tylko wypłaty będą odbywały się w dolarach. I będzie to, z tego co pamiętam, potwierdź albo zaprzecz, będzie to wypłacane w równowartości wartości aktywów, tak, które się miało na koncie z dnia upadku. No chyba, że mam zapisaną datę, to jest 7 dzień października, wtedy ma być zaplanowana ta rozprawa sądowa w celu zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego. No chyba, że ktoś się na to nie zgodzi, natomiast myślę, że lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. No i wypłacone odszkodowanie, czy jak gdyby zwrot środków, to ma być kwota 16 miliardów dolarów. Tak się przewiduje. I żeby nie zaburzyć rynku, zaproponowano, że i teraz nie pamiętam, czy będą odstępy tygodniowe, czy dzienne, zaraz to sobie zobaczę. Plan przewiduje sprzedaż aktywów w cotygodniowych transzach o wartości 50 milionów dolarów w pierwszym tygodniu, 100 milionów dolarów w kolejnych tygodniach, z możliwością zwiększenia do 200 milionów dolarów za zgodą sądu i komitetu wierzycieli. To oznacza, że mniej więcej od listopada, czyli od wyborów prezydenckich, jeżeli Trump nie zrobi niczego głupiego, to też myślę, że jak to napisał jeden z polskich polityków, Trump już wygrał. Bo to chodzi jeszcze o zdjęcie, które tam ma, jest... No tak, wrócimy myślę jeszcze do tego. No to oznacza, że będzie miała miejsce znowuż instytucjonalna wyprzedaż kryptowaluty. W głównej mierze będzie sprzedawany Bitcoin i Bitcoin Cash, no bo to są te chyba takie najbardziej wiodące aktywa, które są na FTX-ie. Nie, przepraszam, bo teraz nie wyczynimy Bitcoin, ale też inne kryptowaluty. A czy oni już nie sprzedali tego, nie mają dolarów na koncie? No więc sprawdziłem, newsy, które udało mi się sprawdzić, głównie na Cointelegraphie, mówią o tym, że wyprzedaż ma się odbywać w tym momencie, kiedy będą wypłacane odszkodowania, bo nie ma jeszcze zgody wierzycieli, co z tym zrobić. I teraz jeszcze raz zwracam uwagę, że nie jestem prawnikiem, nie mam dostępu do akt, trzeba by było czytać pewnie oryginalne teksty,
jakby cała moja wiedza tak naprawdę pochodzi z tego, co przeczytam na X-ie albo przeczytam w prasie. Natomiast konkretnie szukałem tej informacji. Musi być ostateczna zgoda wierzycieli, żeby właśnie w ten sposób to rozwiązać. No więc to jest pierwszy sygnał, pierwszy niedźwiedzi sygnał. I teraz jednej rzeczy nie rozumiem, no bo jak się czyta różne tweety, nawet mówiłem o tym tydzień temu, to niektórzy mówią, no halo, fakt, że FTX będzie wypłacał kasę, powinien być traktowany jako sygnał byczy. Tak. No ale przecież wcześniej trzeba będzie to wyprzedać. No stąd nie śledziłem sprawy, nie jestem tutaj w żadnym wypadku jakimś ekspertem. Nie wiem, więc się wypowiem. Ja byłem przekonany, że środki zostały już spieniężone, te FTX-owe, i że na kontach syndyka znajdują się dolary. Ale teraz to jest dobry powód, żeby zapytać was tu wszystkich o to, jaka jest wasza wiedza na ten temat. Podzielcie się tym w komentarzach, wykorzystajcie to, że jesteśmy na żywo. No dokładnie tak. A z kolei jeżeli chodzi o Mt. Gox, no to wypłata wszystkich środków, ona się już odbyła, wypłata wszystkich środków ma się zakończyć w październiku tego roku i to właśnie tam, tu się pomyliłem w przypadku FTX-a, tam głównie wypłacane czy spieniężane są bitcoiny i Bitcoin Cash, bo to Bitcoin Cash był wtedy popularny. No więc koniec tego roku wydaje się być szalenie ciekawy. To znaczy cały czas będziemy mieli tą siłę, jakąś siłę podażowo-popytową, bo nie wiem, jak się zachowają wierzyciele Mt. Goxu. Ostatecznie wszyscy, znaczy każdy ma jakieś swoje prognozy, ale nie wiem, czy ktokolwiek zrobił ankietę z tymi ludźmi. Więc to jest tylko i wyłącznie takie pisanie palcem po wodzie. No ale nie ma co, jakby chińskie przysłowie, czy chińskie przekleństwo mówi, obyś żył w ciekawych czasach, no i właśnie te ciekawe czasy na pewno nadchodzą. Łukasz, tutaj widziałem kilka komentarzy, szybko je skomentujmy. Kiedy będzie wpłata blikiem? Pyta się Kas, wpłata blikiem jest już od kilku miesięcy. Jeżeli wejdziesz na GoCasha, czyli nasz siostrzany serwis, który obsługuje właśnie wpłatę i wypłatę fiatów z Kangi, to jest tam taka opcja jak wpłata blikiem. I było jeszcze jedno pytanie dotyczące Base'a. Ktoś zadał, czy jest już Base na Kandze? Zapytał Krzysiek. Oczywiście, że jest od kilku tygodni. Stawiamy również na Base'a. Okej, lecimy dalej. Tak, następny właśnie internet mi siadł na komputerze. Nie jestem w stanie wszystkiego odnaleźć, ale wróćmy na chwilkę do... To ci zadam jeszcze jedno pytanie w takim razie z komentarza. Czy KETH do stakingu to samo co ETH? Tak, to znaczy jest KETH jest wymienialne na rynku, bo KETH może być stejkowane. Pamiętajmy, że w momencie, gdy zamrażamy ETH na staking, to tam są dosyć duże opóźnienia w wypłacaniu ze stakingów ETH przy tym POS-ie i myśmy zdecydowali się wprowadzić po prostu osobną walutę, która reprezentuje zestejkowane ETH i jeżeli ktoś chce zarabiać na stejkowaniu ETH, to musi najpierw kupić jakby tą walutę od kogoś innego, kto już ją wcześniej miał, czy zarobił, bo zarabiamy również w KETH nagrody, tak? Nie odsetki, tak, a nagrody. Więc można przyjąć, bo kurs wymiany z tego, co pamiętam, to jest prawie że 1:1. No dokładnie tak. Dobrze, dziękuję. Kontynuuj myśl poprzednią. Tak, ja bym chciał wrócić na chwilkę jeszcze do tego największego wydarzenia, jakie miało miejsce. Faktem jest, że jak to wiele osób mówi, Trump wykazał się, miał niebywałe szczęście oraz niebywały refleks. Refleks związany z tym, jak się zachować, bo to jego zachowanie nie przejdzie do historii, ale ono już przeszło. Zdecydowanie przeszło. To, co zrobił i co pokazał, jest po prostu niesamowite. Pokazuje, że naprawdę w iście ikoniczny sposób się zachował, maksymalnie amerykański, wręcz z nawiązaniem do tej kultury superbohaterów, którzy nawet
chwilowo jakoś upokorzeni, pobici, podnoszą się, wstają i zbierają swoje siły i rozpoczynają finalną walkę, w której wygrywają, bo to tak przecież zwykle wygląda, tak? Najpierw mamy jedną walkę, w której jest prawie że pokonany główny bohater, który mobilizuje się, wstaje i wtedy dokonuje niemożliwego. Tak zachował się Trump w totalnej, i to trzeba podkreślić, w totalnej opozycji do tego, jak zachowuje się w tej chwili aktualny Biden. prezydent. Ja tu nawet nie chcę za dużo mówić, bo po prostu nie chcesz? Nie, to jest smutne. Wspomnę tylko o jego wielu wpadkach, które były na szczycie NATO, gdzie mówił bardzo dziwne rzeczy. Można powiedzieć, że jak zapowiadał Żeleńskiego, że nazwał go Putinem, to mogło być po prostu przejęzyczenie, ale takich wpadek było po prostu bardzo, bardzo dużo. No ale widać jego postępujące zniedołężnienie. Jeszcze raz powiem, nie rozumiem, jak rodzina nie może tutaj zareagować i jak to jest, że pozwalają na to, żeby coś takiego miało miejsce. Ale faktycznie, wracając do samego Trumpa, krótko skomentujmy, bo myślę, że wszyscy już to słyszeli kilka razy, ale sam zamach budzi wiele wątpliwości, ale nie takich wątpliwości jak w przypadku powiedzmy, nie wiem, zamachów i teorii spiskowych, chociaż teorii spiskowych pojawiło się bardzo, bardzo wiele, ale chodzi po prostu o fakt tego, jak była zabezpieczona impreza, jak zareagowano na informacje od uczestników, że ktoś leży na dachu, fakt, że policjant wszedł na dach i zgodnie z relacją jego ten zabójca, czy niedoszły zabójca, zamachowiec skierował w jego stronę broń, dlatego on się wycofał i jak zszedł na dół, to w ciągu kilkunastu sekund nastąpiły strzały, więc nie zdążyli zareagować. To, że ochrona, na początku słyszałem, że Secret Service zareagowało błyskawicznie, po czym oglądałem 4 wywiady ze specjalistami od ochrony, 1 Polak, a 3 to było amerykańskich specjalistów od ochrony osób właśnie takiej osobistej. Powiedzieli, że ta ochrona była po prostu fatalna. To, co się tam wydarzyło, oceniali to po prostu na 1. To dla nas, laików, wydaje się, że oni zareagowali błyskawicznie, a oni mówią, słuchajcie, te rzeczy, które oni tam robili, to jest to, do czego oni są zatrudnieni i co ćwiczą każdego dnia, więc ich reakcje powinny być znacznie szybsze i znacznie lepsze. Nie? No ale gdyby ochrona zareagowała właściwie, i tutaj to powiem teraz może trochę tak przekornie, gdyby ochrona zareagowała właściwie, to Trump nie mógłby wykonać tego swojego gestu, nie mógłby powstać, podnieść ręki, pokazać twarzy, a fotograf, który akurat był pod stołem, nie mógłby wykonać tego słynnego zdjęcia. Więc można powiedzieć, że tutaj splot bardzo, bardzo wielu rzeczy. No, wiemy już, że porażka dla demokratów jest praktycznie pewna, nawet zmiana kandydata nic tutaj nie da. Trochę mi smutno, bo muszę powiedzieć, że moja prognoza sprzed ponad pół roku, że będzie podmiana kandydata na Michelle Obamę, zaczęła się sprawdzać. To znaczy widziałem już w kilku wywiadach informacje, gdzie były pokazywane potencjalne osoby, które mogą zastąpić Joe Bidena, i na pierwszym miejscu jako najbardziej pewny kandydat, który ma największe szanse na wygraną, była wymieniana właśnie Michelle Obama. Tam była jeszcze Hillary Clinton, był gubernator Kalifornii, no i oczywiście Kamala Harris, Kamala Harris, jak niektórzy mówią. No ale myślę, że tutaj już to nic nie da i faktycznie mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Trump będzie najprawdopodobniej prezydentem. I tu jedna ważna informacja. Wiemy już, kto będzie wiceprezydentem. Kto będzie wiceprezydentem? Tak, już został... Zadałem ci pytanie właśnie. Tak, nie powiem nazwiska, bo niestety cały czas nie mogę swoich notatek zobaczyć, ale wiceprezydentem będzie człowiek, który jest postrzegany jako bardzo duży
supporter kryptowalut. Sam w 2022 roku zgłosił, że posiada bitcoina o wartości ponad $250,000, więc myślę, że to jest dobra informacja dla wszystkich, bo mamy naprawdę szansę na to, że ktoś w Białym Domu będzie walczył o nasze interesy i to bardzo dobrze. No, zgadza się. Myślę, że to duże zagrożenie również geopolityczne dla Chin. A swoją drogą, pewnie za dużo nie będziemy o tym rozmawiać. Wspomniałem o tym na ostatnim kwadransie z Kangą, bo teraz pomyślałem sobie o Stanach, o Chinach i nastąpiła asocjacja w mojej głowie. Obok Argentyny, którą śledzimy, i obok Salwadoru powinniśmy dopisać sobie trzecie państwo. Zimbabwe. Bo Zimbabwe wypuściło już kilka tygodni temu walutę opartą w pełni o złoto. Tam są w tej chwili dwie chyba konkurencyjne waluty, jedna jeszcze fiducjarna, a druga już oparta o złoto. Zimbabwe, pamiętamy, nawet nie z lekcji jakiejś dalekiej historii, po prostu to jest kwestia ostatnich 10 lat, gdzie walczyli oni, czy może ostatnich 15 lat, gdzie walczyli z hiperinflacją i to jakąś ekstremalnie wielką. Te problemy już raz się rzekomo zamknęły, ale okazuje się, że nie mogą sobie z tym poradzić, więc postawili na parytet złota. Mówię to jako ciekawostkę, będziemy do tego wracać, ale strasznie mnie to inspiruje. Okej, Łukasz, ktoś zrobił badania bardzo, powiedziałbym, ciekawe. W tej chwili może nawet spróbuję udostępnić ekran, jak opowiadam o tym. I też wkleję zaraz link do tych badań. Okej. To chyba dwóch naukowców, jeden z Toronto, drugi gdzieś tam ze Stanów. To jest badanie, które bada naszą jakby korelację pomiędzy naszymi cechami najróżniejszymi, na kogo głosujemy, nasza postawa psychopatyczna, nasz narcyzm, po prostu ekstremalnie dużo tutaj zrobiono takich gdyby parametrów, spisano i badano, jak bardzo cechują się tymi cechami osoby, które posiadają kryptowaluty. No okej, mamy profil. Tak, kryptowalutowca. Mamy profil kryptowalutowca. Wkleję zaraz tutaj wyniki tych badań, żeby każdy mógł sobie je przejrzeć, ale pokażę kilka ciekawych wskazówek. No więc okazuje się, chociaż to nie jest silna korelacja, ale okazuje się, że osoby, które są bardziej religijne, mają większe przychody i są bardziej wykształcone, to są osoby, które bardziej posiadają kryptowaluty. W przeciwieństwie na przykład do drugiego parametru, im bardziej starszy jesteś, to jest akurat zgodne z intuicją. Im bardziej starszy jesteś, tym mniej kryptowalut posiadasz i im bardziej jesteś kobietą, to też mniej kryptowalut. No i tutaj jest taka dziwna rzecz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, kolor skóry. Co prawda to jest bliskie zeru, więc myślę, że kolor skóry po prostu nie ma wpływu. I uwaga, jest tutaj dużo, w tym dużo różnych rzeczy, ale to chciałem pokazać właśnie. Patternicity na przykład, czyli zdolność, ci, którzy widzą jakikolwiek, czyli pattern, reguły, zasady, zależności w otaczającym nas świecie, to są ludzie, którzy są bardziej skłonni do tego, żeby posiadać kryptowaluty, ale myślę, że zwróciłeś uwagę na tą pierwszą pozycję. Tak, czyli. No ale to jakby dla mnie to jest zrozumiałe, ponieważ Bitcoin na początku był jednak tym środkiem, czy tym instrumentem, który właśnie mówił o tym, uwolnij się od systemu. No i wiadomo, wśród tych antysystemowców bardzo dużo osób jest takich związanych z teoriami spiskowymi. Zresztą ten temat jest bardzo, bardzo popularny w ogóle. Ludzie lubią dostrzegać różnego rodzaju teorie spiskowe i to zarówno ci z lewej, jak i ci z prawej strony, każdy widzi swoje teorie spiskowe, więc mamy teorię spiskową, że demokraci chcieli zabić Trumpa, mamy teorię spiskową, że Trump to wszystko inscenizował, każdy jakby zawsze istnieje teoria spiskowa, która będzie ci pasowała do twoich poglądów. Tak, no i też jest to trzeba powiedzieć, że hasło teoria spiskowa jest najczęściej argumentem strony przeciwnej.
tak, że po prostu jeżeli chcesz komuś przywalić, to tak jak się mężczyzna z kobietą czasami kłóci, to jedna ze stron czasami mówi, a ty zawsze tak gadasz. Nie będę mówił, która. Ty zawsze tak gadasz i to jest po prostu argument, z którym nie można dyskutować. No to właśnie jak zaczynasz mówić ty. Wydaje mi się, że makroekonomiczna kreacja pieniądza, czyli to, co jest wszędzie na świecie, to wcale nie jest takie dobre dla gospodarki, to jest pompowanie pewnych kieszeni, no to ktoś ci odpowie, no to jest teoria spiskowa, przecież uczą o tym na wszystkich uniwersytetach, no więc to jest zgodne z tym, co powiedziałeś. Ale przeskoczyłem parę wykresów i to jest nawet zabawne. Oto okazuje się, że osoby o dużym narcyzmie, o schizotypicznej osobowości. Nie wiem, co znaczy schizotypiczna. Kojarzy mi się ze schizofrenią, ale załóżmy, pewnie tłumaczyłbym to w taki sposób, że dochodzi jednak do jakiegoś rozdwojenia. Paranoja, potrzeba chaosu to są osoby, które więcej takich osób można znaleźć wśród posiadaczy kryptowalut. Czyli jeżeli... Okej, dobrze. Tak. I teraz tak, ja wklejam tutaj w komentarzu, w tej chwili już wyłączam udostępnianie tutaj naszego ekranu, wklejam w komentarzu dla wszystkich tych, którzy chcieliby się z tym zapoznać. Myślę sobie, że to ciekawe, dobrze przeprowadzone badanie. Zapraszam. Okej, Łukasz, co u Ciebie? No, ja bym chciał jeszcze porozmawiać o ETF-ach i o rynku, bo to jest coś bardzo ciekawego. Faktycznie po pierwsze zaczyna ziszczać się ten plan, który mówił o tym, czy te prognozy, że ETF-y na Ethereum powstaną. W tej chwili już jest, można powiedzieć, wyznaczona data, to będzie najprawdopodobniej przyszła środa, bo SEC poprosił o finalne formularze S1, a to oznacza, że jakby wszystko jest już dogadane i będzie rozpoczęte listowanie czy notowania tego ETF-u. Także przyszła środa to jest aktualny termin. Autentycznie nikt nie mówi już, że tego nie będzie. Czy środa to będzie, czy to będzie czwartek, może jeszcze jakieś spekulacje są, ale zgodnie z moją wiedzą środa jest raczej tym pewnym terminem. No i dodatkowo to, co dzieje się na bitcoinowym ETF-ie jest bardzo, ale to bardzo bycze, tak? Widzimy niesamowity przypływ środków. Od dłuższego czasu bardzo istotne wzrosty, bardzo duży inflow, czyli wpływ środków do ETF-ów. Przez ostatnie 2 dni wpłynęło ponad $600 milionów, więc całkiem sporo. No, piątek był rekordowy, z ostatnich dni $310 milionów, wczoraj 300 ponad milionów dolarów wpływu netto. No to świadczy o dużej popularności. No i teraz ciekawe głosy pojawiają się na temat tego, jak to będzie wyglądało w przypadku tego ETF-a eterowego. Tak. Na pewno możemy zobaczyć 2 rzeczy. Otóż mamy bardzo duży wpływ Ethereum na giełdy. Nagle ruch się odwrócił, bardzo dużo ETH wpływa na giełdy. A druga sprawa, że mówi się już o tym, że ten skup Ethereum nastąpił. To jest to, o czym myśmy mówili, że ci, co będą sprzedawali do tych ETF-ów ETH, oni już kupili czy kupują ETH i będą je sprzedawali ze sporym zyskiem. Nie wiem, czy ten zysk faktycznie jest spory w tej chwili, ale na pewno coś jest na rzeczy. No i dwugłos jest, jak zwykle. Jedni mówią, wpływy do ETF-ów eterowych będą gigantyczne i będziemy mieli niesamowitą presję popytową i to jest jedna strona, druga strona mówi, cena Ethereum się załamie. No i moje pytanie jest do Ciebie, której teorii jesteś zwolennikiem? Po pierwsze jestem zwolennikiem teorii i zaraz przedstawię tutaj dowód, że w średnim terminie. W średnim to znaczy w dłuższym niż 6 tygodni od podjęcia, od tego momentu, kiedy Ethereum wyjdzie na Wall Street, bardzo mi się podoba to określenie,
no to po prostu cena będzie rosła. Ciężko, zwracam uwagę na te wydarzenia związane z Mt. Goxem i z FTX-em, one mogą coś tam nam pozaburzać, ale ostatecznie zwróć uwagę, że o wiele mniej kapitału jest potrzebne na to, żeby w ujęciu procentowym wartość Ethereum zwiększyła się bardziej niż Bitcoina. I gdzieś tam kiedyś zrobiłem taki eksperyment i może go nawet w tej chwili spróbuję pokazać. 3 razy mniej kapitału. Bo market cap Bitcoina jest 3 razy większy od Ethereum. No, ale też cena Ethereum jest 20 razy mniejsza. Tak. Czy tam 15. Ale myślę, że to, ja po prostu uważam, że ważniejszy jest tutaj ten market cap. Znaczy ja myślę, że te dwie rzeczy są ważne, że market cap i no, to... Ale jak sama cena Ethereum, czy coś kosztuje złotówkę czy 100? No wyobraź sobie, jeżeli mamy coś, co kosztuje 100 i market cap wynosi 1000, no to jak wrzucisz drugi 1000, to powinno się co? Podwoić, no. Aha, okej. Intuicyjnie, w tej chwili odnoszę tylko do swojej intuicji, myślę, że tam, gdzie jest po prostu niższa cena, tam, no zobacz Łukasz, weźmy sobie te memcoiny, że coś tam kosztuje 1 milionową centa. No ludzie mają tendencję do tego, żeby kupować coś, co jest tańsze, bo chcą posiadać więcej czegoś. No i to tłumaczy fenomen na przykład Dogecoina również, czy Shiba Inu. Ludzie kupowali to, bo chcieli po prostu mieć 100 milionów Shiby i to mogło wywołać jakąś presję popytową. No ale co do zasady uważam, że jeżeli popatrzymy na wpływy do ETF-ów bitcoinowych, to wpłynęło już 16 miliardów netto dolarów. Ja powtórzę moją prognozę, ja stawiam na to, że 30% tej kwoty, jeżeli wpłynie w zbliżonym czasie, to mamy sukces Ethera, jeżeli wpłynie poniżej 20%, to mamy raczej słabo. Na 5 minut przed wejściem w Ether tutaj czytałem jeszcze jakąś analizę, że w pierwszych miesiącach spodziewamy się 10 miliardów dolarów takiego wpływu do ETF-ów. No nie wiem, czy widać bardzo dużo. Czy widać mój ekran? Widać. Cokolwiek tutaj widzicie, najważniejsze są te dwie liczby 006 i 4822, a tak właściwie ten 006. Oto jeżeli weźmiemy wszystkie ceny Ethereum i wszystkie ceny Bitcoina od momentu, kiedy Ethereum jest notowane i spróbujemy wyciągnąć jakiś wzór, stosując analizę regresji prostej, nieważne o co chodzi, ważne jest to, że możemy policzyć wzór, który w ujęciu statystycznym wydaje się bardzo wyjaśniający to, co się dzieje. Wyjaśniający, znowuż to nie jest tak, że ja to wymyśliłem, tylko to można policzyć, na ile dany wzór wyjaśnia historię, no to mówi się w ten sposób, czy jakby wniosek, który stąd możemy wyciągnąć jest taki. Cena Ethereum to jest 0,06 obecnej ceny Bitcoina, odjąć 48 dolarów. Tak będzie to wyglądało. I teraz robię eksperyment, uwaga, przesuwam się w bok. To wszystko jest dostępne w tym arkuszu, o którym często mówimy i patrzymy sobie w ten sposób. Jeżeli Bitcoin kosztowałby 100 000 dolarów, no to według dzisiejszego wzoru, bo on się każdego dnia aktualizuje, ale tam on nieznaczne, bo dochodzą nowe dane, według dzisiejszego wzoru Bitcoin kosztowałby niespełna 6 000 dolarów. Jeżeli Ether by kosztował. Ethereum, tak, Ethereum, przepraszam. Jeżeli Bitcoin będzie kosztował 200, no to tam odpowiednio ta cena się aktualizuje. Najważniejsze jest jednak to, co patrzymy, widzimy w kolumnie R i S, to znaczy biorąc dzisiejszą cenę na tapet jako naszą bazę, to ile byśmy zarobili. Jeżeli Bitcoin osiągnie 100 000 dolarów, no to my tam zarobimy około 68%, ale na Ethereum już 80%. Wniosek, lepiej masz Bitcoiny, sprzedaj i kup Ethereum. Oczywiście nie polecam tego, ale wyznaję właśnie takie przekonanie, że teraz, kiedy będzie że ta hossa będzie należała oczywiście do Bitcoina, ale więcej zarobią ci, którzy postawią na Ethereum. To nie jest porada inwestycyjna, tylko koleżeńska. A propos takich jeszcze bardzo byczych sygnałów, no to czekamy na decyzje dotyczące trzeciego ETF-u.
No bo przecież 2 wnioski zostały złożone, przynajmniej o 2 wiem. Jeden Eka, znaczy oba na Solana. Solane, tak. Oba na Solane i to również jest bardzo ciekawe. No to jak ktoś pisze, że może Chainlink będzie, no byłoby to na pewno bardzo byczym sygnałem dla Linka. Ciekawe, co przyniesie najbliższa przyszłość. Na pewno ja spodziewam się raczej tego, że będzie teraz złożonych wiele różnych wniosków na wiele różnych krypto. I tak przy okazji, jak już tutaj trochę o SEC-u mówimy, wiesz, że SEC wycofał się z uznania stablecoinów za security? Akurat tego nie wiem. No tak, sprawa przycichła. Pamiętasz, ponad rok temu gruchnęła sprawa, że SEC przygląda się Paxosowi i BUSD, którego Paxos był emitentem i szukają prawnicy, znaczy podejrzewają, SEC podejrzewa Paxosa o wypuszczenie instrumentu finansowego typu papier wartościowy. No, przypomnę, o co chodzi. Chodziło o to, że Paxos emitował stablecoina dolarowego. Tak. I SEC mówi, hej, to spełnia znamiona papieru wartościowego. Przypomnę, test, który trzeba przeprowadzić, składa się, czy coś jest papierem wartościowym, czy nie, składa się z 4 elementów i wszystkie 4 muszą być pozytywne. Tak. Wszystkie 4. Jedno z pytań kluczowe w tym przypadku jest takie: kupuję ten papier po to, żeby zarobić. Z definicji stablecoin nie daje zarobku. Więc jeżeli kupuję za $100 stablecoina, to jak go sprzedam, to dostanę $100. Więc ciężko mówić o spodziewanych zyskach. Tutaj nie ma przełożenia. To było jasne jak słońce, że ten test na security, ten test, który obowiązuje w Stanach, nie będzie spełniony, ale rok zajęło SEC-owi i wydanie, podejrzewam, dziesiątków milionów dolarów z publicznych pieniędzy na prawników na to, żeby wycofać się z tego oskarżenia, co nie zmienia faktu, że Paxosowy BUSD już nie istnieje. No właśnie. Znaczy cel osiągnęli. Cel osiągnęli, tak, i to jest straszne. Natomiast bardzo ciekawa konsekwencja się zrobiła, bo jak oni się wycofali i uznali, że stablecoiny nie są papierem wartościowym, to zrobiła się pewna luka, no bo nie można również powiedzieć, że one są towarem. No tak. I zrobiło się tutaj tak dziwnie troszeczkę. Na pewno wiadomo, że wszystkie stablecoiny nie będą już uznawane za security, za papier wartościowy. Wszystkie, to znaczy również te, które są zabezpieczone na przykład złotem. Czyli co, Paxos? Paxosowy gold jest bezpieczny. I tutaj kolejna ciekawostka. Możemy powiedzieć, że USDC też nabrało wiatru w żagle. Circle, czyli emitent USDC stablecoina dolarowego, drugiego najpopularniejszego, tak mi się wydaje, bo tam jeszcze jest ten Binance'owy trochę próbował przez jakiś... Jest taki trzeci, który... USDC jest drugi, to jest zgodnie z moją wiedzą. Tak. No to nabrał wiatru w żagle. No i teraz banki centralne, bo do tego zmierzam, banki centralne nagle coś zauważyły. I to jest coś moim zdaniem przełomowego, ale szalenie niebezpiecznego. Jak bank centralny, znaczy jak rząd chce emitować pieniądze, to ktoś musi kupować ich papiery wartościowe, ich bonds, czyli obligacje skarbowe. Do tej pory bardzo często robi to na przykład bank centralny. Taką sytuację mamy w Japonii. Bank centralny skupuje obligacje skarbowe, żeby wykreować de facto pieniądz. A tutaj pojawia się drugi gracz na rynku, co jest bardzo korzystne dla rządu, bo drugim graczem na rynku staje się na przykład emitent stablecoina, tak. No bo on nie ma sensu trzymania pieniędzy na koncie. Kupuje obligacje. Po prostu kupuje obligacje, zabezpiecza swoje środki obligacjami państwowymi i to nagle rządy zrozumiały i pomyślą, o hej, mamy kolejne źródło
źródło pieniędzy. I tutaj robi się trochę niebezpiecznie. Ta sytuacja na jenie, która jest w tej chwili, również tam mamy spadek wartości jena do poziomów z lat 80. Także naprawdę bardzo, bardzo słaby jen. Próbowałem zrozumieć, co tam się dzieje. Okazuje się, że są dwie teorie nieweryfikowalne, nie da się tego sprawdzić, bo nie znamy rzeczywistych ruchów na jenie. Ta informacja jest niejawna, ale można powiedzieć, że doszło do wzmocnienia teraz jena, bo Bank Centralny Japonii, czyli BOJ, sprzedał papiery wartościowe na giełdzie amerykańskiej po to, i za te dolary kupował jena. Tak, to jest interwencja na rynku, a inna teoria mówi, że stało się coś innego. Otóż okazuje się, że bardzo wielu inwestorów wykorzystywało fakt, że jen ma oprocentowanie bliskie zeru cały czas i robili taki myk. Pożyczali jeny pod zastaw papierów wartościowych. Pożyczali jeny. Czyli brali jeny. No brali tak. Jeny na 0%, sprzedawali te jeny, wymieniali na dolary, czyli powodowali spadek wartości jena. I spodziewali się, i shortowali tego jena tak naprawdę. I kupowali akcje. No i teraz jak zaczyna się robić tutaj nieciekawie, oni będą potrzebowali coraz więcej jenów na spłatę kredytów i zaczyna się ruch w drugą stronę. To znaczy oni zaczynają, jak jen się zaczyna umacniać, to oni potrzebują więcej dolarów, żeby spłacić pożyczki w jenach, co powoduje większy popyt na jena, co powoduje wzrost wartości jena i kółeczko się zamyka. No, jest kilka tutaj sił, które oddziaływują. Faktycznie nie jest to możliwe do sprawdzenia i zweryfikowania, która teoria jest prawdziwa. No ale ostatecznie jest to oczywiście arcyciekawe. Myślę o tych stablecoinach, o tym, że faktycznie z jednej strony w interesie rządu może być to, żeby stablecoinów było więcej pod warunkiem, że te stablecoiny będą się zabezpieczać na obligacjach skarbowych. A będą to robić, bo pójdą na porozumienie z rządem, żeby mogły swobodnie działać. No, ale z drugiej strony taka emisja stablecoinów z punktu widzenia polityki monetarnej jest szkodliwa. No, ale z punktu widzenia rządu? No oczywiście, no wiadomo, że skóra jest bliższa ciału i najpierw trzeba utrzymać płynność, a dopiero później myśleć o stabilności pieniądza. Chciałbym pokazać jeszcze jeden wykres. Tutaj znowuż próbuję udostępnić ekran. W międzyczasie zachęcam wszystkich, którzy jesteście teraz z nami, żebyście kliknęli łapkę w górę, zasubskrybowali i może udostępnili również ten materiał. Bardzo nam zależy, żeby tutaj pokonać algorytm Google'a, który nas mocno tłamsi, bo mówimy wiele niepoprawnych politycznie rzeczy, używamy słów, które są nielubiane na YouTubie, a my nie będziemy postępowali wzorem innych YouTuberów i nie będziemy wyciszali tych słów, których nie wolno na YouTubie używać. My mówimy wam, jak jest. Mariusz Max Kolonko. Tak. Dobra, zobacz, widzisz ten wykres? Tak. Szkoda, bo to nie ja to wymyśliłem. Wczoraj podesłał mi to Jacek Dudzic. Od razu mówię, że to on jest autorem jakby tego, co tutaj mi pokazał, ale to też jest preludium do jeszcze jednej dyskusji na ciekawy temat na łamach naszej audycji. Tutaj mamy ostatnie 90 dni, skumulowane zmiany, jeżeli chodzi o cenę dwóch tokenów. Solany i Bonka. Bonk, który jest po prostu memcoinem. To, co jest ważne tutaj, to to, że o wiele większą dynamikę i o wiele większe możliwości wskazuje w tej chwili po prostu Bonk, a ma kształt tego wykresu bardzo zbliżony jest do Solany. No i to jakby sprawiło, Jacek wczoraj mi to podesłał i zdecydowałem się obok Dogecoina
dorzucić do swojego portfela kolejnego memcoina, czyli właśnie Bonka, chociaż tych memcoinów jest więcej na Kandze i o tym będę chciał zaraz z tobą jeszcze porozmawiać, ale co ty myślisz? W ogóle warto skupować memcoiny? Ja myślę, że na pewno sprawdziła się ta korelacja, którą pokazywałeś parę minut temu, pokazująca, że wśród kryptowalutowców, osób, które doszukują się wzorców, jest zdecydowanie więcej. No i faktycznie ciężko tutaj zaprzeczyć temu. Doszukujemy się wszędzie wzorów, powiązań i korelacji. Nie mówię tego z przekąsem, tylko po prostu stwierdzam fakt. Ja osobiście do memcoinów nie jestem pozytywnie nastawiony, bo to jest po prostu hazard bardzo wysokiej klasy. Umowa społeczna. Jedni wygrywają, drudzy przegrywają. Tak. Ja postanowiłem sobie jakiś czas temu, że prawdziwych inwestycji na hazardzie robić nie będę i staram się tego dzielnie trzymać. No tak, ale z drugiej strony jak grasz na kontraktach terminowych jakichś derywatów, które są oparte o inne derywaty, które są oparte o inne derywaty, no to jest, ja bym powiedział, że to jest jeszcze większy... Rozumiem. Dobra, ja właściwie to rozumiem, szanuję i nawet się zgadzam. Fundamentalnie się zgadzam z tobą, że tak naprawdę, dlatego jeżeli ktoś kupuje memcoiny, to myślę, że powinien nie przeznaczać na to 90% swojego portfela, czy tam 95%, tylko odpowiednio mniej. Ale uwaga, Forbes napisał, że wykazał ostatnio 4 memcoiny, pewnie ich jest więcej, które w 2024 roku dały inwestorom zarobić więcej niż na przykład Bitcoin i to znacznie więcej. Wymieniam je, bo wszystkie są na Kandze i jeżeli ktoś jednak ma taką strategię, żeby 3% swojego portfela przeznaczyć na skup memcoinów, no to warto wziąć te tokeny na tapet. To jest Dogwifhat, VIF, taki jest ticker tego. Pepe, no Pepe wszyscy znają, Floki, Shiba Inu. Dogwifhat dał zarobić inwestorom, według tego artykułu, nie liczę tego na piechotę, ale według tego artykułu w Forbesie, 1300% w tym roku. No i po prostu szaleństwo. No, w ogóle jak się przygląda w tej chwili prasę mainstreamową, kryptowalutową, no to memcoiny mają poświęconą swoją jak gdyby część artykułów, jakieś segmenty czy sekcje właśnie w takiej prasie dedykowane jest memcoinów i nawet ktoś ostatnio użył takiego coś, co wydało mi się w sumie zgodne z intuicją, że my już nie mówimy o tym, że jest Bitcoin, Ethereum i altcoiny. Zwracam uwagę, że już wymieniam Ethereum jako oddzielną pozycję, tylko mamy Bitcoina, Ethereum, altcoiny i memcoiny. Tak. No, ja tutaj ktoś słusznie zauważył, że czy Forbes wymienił, ile było tych, które jakby szorują. Ja mogę powiedzieć, że CoinGecko notuje ponad 1500 memcoinów, ponad 1500 i jeżeli posortujemy te memcoiny według wzrostu za ostatnie 7 dni, to tych memcoinów, które wzrosły, jest około 50 w ciągu ostatnich 7 dni. I cała reszta, czyli 1450, zanotowała spadki. Ale jednak są memcoiny, znowu jestem tylko adwokatem diabła tutaj. Memcoiny czy memcoiny, za którymi stoi jednak jakiś zespół, które próbują coś więcej zrobić. No taka Shiba Inu, no to nie jest przecież memcoin, który istnieje od wczoraj. Tak, on już ma trochę historii, a jednak jest to, Łukasz, żeby było jasne, ja się z tą zgadzam, ale memcoiny są jak gdyby taką trampoliną, magicznym pudełeczkiem, w które wkładamy część swoich środków, ponieważ jeżeli na rynku dzieje się coś bardzo pozytywnego, no to pudełeczko leci po prostu wyżej. Tak. No, niemniej jednak prawdopodobieństwo tutaj pozytywnego działania jest bardzo niskie. Piotr dobrze zadał pytanie, czy można było przewidzieć rok temu? W mojej ocenie, które memcoiny będą dzisiaj dawały dużą nagrodę? W mojej ocenie nie. Właśnie na tym to polega. To jest, tak jak powiedział Łukasz, jakaś forma hazardu, dlatego część naszego portfela, którą inwestujemy w memcoiny, ona powinna być
niewielka. Tutaj można by było rozpocząć dyskusję na temat Dodge'a, ale zostało nam jakieś 360 sekund do końca naszej audycji. Mam jeszcze tyle do powiedzenia. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zareklamować coś, co rozpoczyna się już od przyszłego tygodnia, Kanga on Tour. Wojtek, czy mamy filmik, który to promuje? Dobrze, no to Wojtek, nasz operator, tutaj wrzuci krótką reklamę. A my się przygotowujemy do ogłoszenia wyników konkursu. Tak jest. Tak, moi drodzy, właśnie zapraszamy Was na Kanga on Tour. Będziemy w kilku największych polskich miastach. Wiemy, że zabrakło tam kilku miast innych, na przykład Katowic, na przykład, może nie będę mówił do Szczecina, ale to nasza pierwsza próba. Widzimy się, w każdym mieście spodziewamy się, no będę ja, będzie Łukasz, ale spodziewamy się również za każdym razem gościa specjalnego. Jego tożsamość nie zawsze jest ujawniona, ale chcemy zaskoczyć. Także zapraszamy, będzie darmowe jedzenie, darmowe picie, także i w ogóle myślę, że będzie dobry czas. A jeżeli chodzi o konkurs... Że Białystok i Lublin uznane za największe miasta bardzo się cieszą w tej chwili. Tak, no zgadza się. Unia Lubelska, przecież ważne wydarzenie, będziemy ją świętować. Dobra. Konkurs. Wyniki konkursu są ciekawe, to znaczy od razu mówię, że jest jeden zwycięzca, ale mógł być drugi, tylko że edytował swój komentarz. Więc ja tylko przypomnę, na czym właśnie polega konkurs. Konkurs jest skierowany do tych osób, które uważają, że są dobrymi przewidywaczami ceny Bitcoina, potrafią przeprowadzić analizę techniczną, namalować mazakiem odpowiednie kreski i wyznaczyć sobie kurs, jaki będzie za tydzień o godzinie 9 na rynku Bitcoin do USDT na Kandze. Jeżeli wiesz, jaki ten kurs będzie, jeżeli masz takie umiejętności i potrafisz przeprowadzić analizę techniczną, albo po prostu masz jakąś wiedzę, przecieki i wiesz, jaka ta cena będzie, to napisz komentarz, #kwadrans_kangą211 i podaj cenę Bitcoina, jaka będzie za tydzień, czyli 23 lipca na Kandze o godzinie 9. Zwycięzca, czyli ten, kto będzie najbliżej, najdokładniej poda kurs, dostaje tyle kang, ile wynosi 10% łapek w górę pod bieżącym nagraniem, czyli pod tym 210. Dlatego zachęcamy, jeszcze raz mówię, łapka w górę, kliknięcie, to nic Was nie kosztuje. Nie wiem, ile w tej chwili jest łapek w górę, ale myślę, że zdecydowanie mniej niż osób, które nas oglądają, więc klikajcie, to naprawdę nie jest nic trudnego. Udostępniajcie i subskrybujcie, klikajcie w dzwoneczek, pomóżcie nam złamać algorytmy Google'a. Ale wracajmy do konkursu. Błąd maksymalny wynosi $25, a to oznacza, że jeżeli ktoś będzie najbliżej, ale pomyłka wynosi więcej niż $25, no to kumulujemy nagrodę na przyszły tydzień, chyba że ktoś zastosuje pewien fortel. Tak. A ten fortel polega na tym, żeby dać nie jeden komentarz, a dwa komentarze. Jeden z ceną, a drugi komentarz jakikolwiek. Tutaj ostatnio zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Żeby przechytrzyć algorytm Google'a, teraz zastanawiam się, że skoro powiedziałem właśnie tą frazę, czy Google nie wyłapuje tego, ale żeby przechytrzyć algorytm Google'a, to potrzeba dać dłuższy komentarz. Jeżeli ktoś pisze krótszy, to tam za bardzo nie pomaga, ale na razie nie wprowadzamy tej zasady, chyba że chcesz ją teraz wprowadzić. Nie, ja sobie pomyślałem teraz, że można po prostu na czata GPT wejść i napisać, napisz mi komentarz do filmu o kryptowalutach i on napisze i można go przykleić. No właśnie, no więc każda osoba, która wklei dwa komentarze, zwiększa swoją jakby tolerancję błędu z $25 do 100 i uwaga, jeżeli zwyciężysz i pokażesz naszemu customer service, który będzie Ci przyznawał nagrodę, że Ty udostępniłeś wcześniej ten materiał. Wcześniej, to jest bardzo ważne, to nie dość, że będzie nam szalenie miło i przyjemnie, no to jeszcze dostajesz 20 dodatkowych kang. Nagroda w dzisiejszym odcinku wynosi 58,7 kangi i najpierw podam, kto nie wygrał. Nie wygrał Marcinka 6173, był najbliżej,
ale edytował komentarz, a ta zasada mówi o tym, że komentarz musi być nieedytowany. Zwracam uwagę, że tylko ten komentarz, który dotyczy ceny. A wiesz, co bym zrobił, gdybym chciał edytować? Jednak chyba 2 komentarze nie mogą być edytowane. Bo... Czemu? Nie, tylko 1. Dobra, zgadza się. To znaczy napisałbym najpierw komentarz z ceną, a później bym zmienił zdanie, to bym go edytował i napisałbym byle jaki, dodał drugi komentarz z ceną. O to mi chodziło. Ale dobra, szukamy oczywiście. Przekombinowujesz. Tutaj, tak. Dobrze, zwyciężczynią jest Anna Krypto 8692, Anna Krypto 8692 podała cenę, 2 komentarze, podała cenę 62 815, a cena z rana to było 62 851. Także gratulujemy, jesteśmy wzruszeni i dumni i zapraszamy do odebrania nagrody. Jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Fundacja Kangi zebrała już połowę środków, więc każda osoba, która nas teraz ogląda, warto wpłacić choćby 10 zł. Zapraszamy na stronę fundacji i dorzucenie tutaj dobrych, złożenie się na dobrą rzecz. Karma wraca? Niektórzy tak mówią, no, okay. W szczególności koty. Dobra, to co, Łukasz, jakieś okrzyki? No ja standardowo, BCK, Bitcoin ciągle królem. Wierzę w to, że Bitcoin, tak jak Larry Fink powiedział, że Bitcoin jest dobrym zabezpieczeniem na złe czasy. Warto posiadać, jak to ktoś powiedział, nawet 0,021 Bitcoina warto posiadać, bo to może wpłynąć na naszą pozycję finansową w przyszłości. Tak jest. Podoba mi się to, co powiedziałeś, a ja chyba tradycyjnie KNF, Kanga na fali, tym okrzykiem żegnamy Was. Proszę, dajcie znać w komentarzu, czy Wam się podobało, ocencie w skali od 1 do 6, to też zwiększa nam zasięgi. Wszystkiego dobrego. Hej. Cześć. We are Kanga, beyond crypto.